Idź stąd. Jestem na korytarzu. W szpitalu pojawia się starszy mężczyzna z wnuczką. Mimo że bardzo cierpi, stara się to ukrywać. Stan zdrowia nie jest jedyną tajemnicą, której nie chce zdradzić swojej wnuczce. Robi to, by jej nie zranić. Podejrzewam zawał mięśnia sercowego, ale to trzeba potwierdzić badaniami. Aśka. Zupełnie inne powody do ukrywania swoich dolegliwości ma przyjęta na oddział nastolatka. Po śmierci mamy opiekuje się nią starsza siostra. Lekarze podejrzewają u dziewczyny chorobę weneryczną. Nie jestem twoją córką. Przecież tak naprawdę ta dziewczyna ma tylko mnie. Nastolatka jest w ciąży, ale nie wie, kto może być ojcem. No niestety, w tej chwili wygląda to bardzo niedobrze. Czy kobieta wybaczy młodszej siostrze? Ja tu jeszcze muszę trochę zostać. Poważna choroba zmusza dziadka do wyznania wnuczce prawdy na temat jej narzeczonego. Ciebie masz słuchać oszuście jeden? Wynoś się stąd, bo jak wstanę, to zobaczysz, co z tobą zrobię. Czy zakochana dziewczyna mu uwierzy? W izbie przyjęć czeka na swoją kolej starszy mężczyzna. W kolejce do rejestracji ustawiła się siostra wymiotującej od kilku dni 16-latki. Kobieta bardzo się o nią martwi. Po śmierci matki sama ją wychowuje. Tak, tylko poszła do toalety, jest bardzo słaba. Zaraz przyjdzie. Proszę jakiś dowód ubezpieczenia. Już oczywiście. Tu jest karta przyjęć, którą trzeba Chodź, bo jest wypełnić. nasza kolejka, szybciutko. Proszę Chodź bardzo. szybko. Dziewczyna jest bardzo blada, ledwie trzyma się na nogach. Mimo to nie chciała przyjść do szpitala, ale siostra zaciągnęła ją tu niemal siłą. Aśka, mdleje mi siostra. Aśka, siadaj. Halo? Co się Proszę tutaj stało? kogoś przysłać na Nie, rejestrację. dobra, spoko. Co spoko, Aśka? Co się z tą dzieje? Nic, tak. Rejestratorka poprosiła o natychmiastowe przyjęcie dziewczyny. Tak? Dziewczyna nam mdleje tutaj na Co się dzieje? Ona właśnie cały czas taka osłabiona jest. Basia, daj wózek. Weźmiemy dziewczynę na segregację. A ile ona ma lat? 16, jestem siostrą, opiekuję się. Aha, dobrze. Daj mi karty. Dobrze. Chodź pomalutku. Dziękuję pani bardzo. Pomalutku. Jedziemy na segregację. Pielęgniarki zabierają pacjentkę. Za chwilę zajmie się nią lekarz. Przerażona siostra dziewczyny nie odstępuje jej na krok. Osłabioną dziewczynę. Na ostatnie łóżko? Zajmę, dokładnie, na ostatnie. Na dyżurze jest doktor Anna Nowicka, która w tym momencie zajmuje się pacjentką z wysoką gorączką i bólem brzucha. Jaka dokładnie? Zostaw, no. Co zostaw, Asiu, uspokój się. I dobrze mi. To dam ci tu taki sprzęt, wiesz, bo na pewno do toalety nie zdążysz dobiec. Trzymaj sobie i ręczniki. Proszę. Tylko pomału ściągniemy też, to wiesz co? Właśnie. Pielęgniarka pomoże, tak? Pomalutku, dobrze? Dobra. Ostrożnie tam. I z drugiej strony. Tak. Pomalutku. Asia, tak? Tak, ja jestem siostrą pani doktor. Ona od kilku tygodni chudnie w oczach, boli ją żołądek. Nie wiem, nie może jeść, ciągle jest jakaś apatyczna, senna. Dzisiaj to już non-stop wymiotuje. A może ty w ciąży jesteś, co? Nie. Nie? Wysypkę jakąś taką dziwną. Pokaż. I na stopach. Na stopach, a można zdjąć skarpetkę? Widzę. A ty nie jesteś alergiczką Nie przypadkiem? okaz zdrowia, pani doktor, nigdy z nią nie było problemów. A może coś nowego jadłaś, co? Nic, absolutnie. Wie pani co, ja wolałabym, żeby jednak siostra sama odpowiadała, dobrze? To co, Oczywiście, jadłaś coś przepraszam. nowego? Nie. Na pewno? Tak. To może zmieniłaś proszek do prania, jakieś kosmetyki, co? Nic. Nie? No dobrze, to połóż się, zbadamy brzuch. Zaczniemy od badania brzucha. Możesz go odsłonić troszeczkę? Dobra, zobaczymy. Nie napinaj tylko. Dziewczyna bardzo źle wygląda, no i źle się czuje. Ale w badaniu wszystko wydaje się być w porządku. Poprosiłam o wykonanie podstawowych badań krwi i mam nadzieję, że one wskażą kierunek dalszych poszukiwań. Ponieważ wachlarz chorób, które mogą dawać takie same objawy, jest naprawdę olbrzymi. W tym czasie w poczekalni starszy pan niecierpliwi się coraz bardziej.
przyszedł do lekarza, bo wymusiła to na nim żona, ale czuje się coraz gorzej i nie jest w stanie znieść bólu. Musi uzbroić w cierpliwość. Za chwilę lekarz Ale pomoże. dlaczego pani tak się nade mną znęca? Takie piękne oczy, jak pani może? Nie znęcam się nad panem, nic nie Ale mogę ja zrobić. cierpię, dziewczyno, Pan cierpię. Jakub Nasielski. No nareszcie. Proszę, zapraszam. Mężczyzna doczekał się w końcu na przyjęcie i trochę humor mu się poprawił. Zajmie się nim dr Eryk Wajman. Zebrać się, rozłożyć rzeczy. Zaraz lekarz powinien przyjść. A po co mi lekarz, skoro to takie anioły? Proszę pana. Dzień dobry. Ja widzę, że pan tutaj mi Dzień przyszedł pielęgniarki dobry. podrywać, co? Panie doktorze, chwilę radości przy tym bólu nie zaszkodzi. No nie zaszkodzi, nie. Ale proszę powiedzieć, co takiego uśmiechniętego, energicznego pana do szpitala sprowadza? Energia energią, ale w klatce piecze jak diabli. Od kiedy to pieczenie? No, dziś tak już 6 godzin, to bez przerwy. A? Niezależnie od tego, co pan robi? Tak, Jakieś problemy kardiologiczne? nie. Proszę mi powiedzieć, pali pan papierosy, pije pan kawę, alkohol? Nic z tych rzeczy, ale od czasu do czasu kieliszek koniaku nie zawadzi. A w rodzinie jakieś problemy z sercem były? Nie. No, czyli tak właściwie to pan jest zdrowy, tylko pana w klatce piecze. No, niezupełnie. O, parę dni temu to mnie tak strasznie żołądek bolał. Proszę, proszę. No gdzieś tu trochę wyżej. Przy tym wymiotowałem. Lekarz zalecił mi lekkie jedzenie, dużo picia i wypisał jakieś takie żółte, małe tabletki, ale nie pamiętam nazwy. Dobrze. A ten ból jak długo się utrzymywał? Cały dzień. Dobrze, proszę się położyć, podnieść koszulkę. Rozstrzegam, mam kaloryfer. Dobrze, to ja zawołam pielęgniarki. A, pan doktor też lubi żartować. Pacjent jest ogólnie w dobrym stanie, pomijając oczywiście bóle w klatce piersiowej, które są dość niepokojące, biorąc pod uwagę jego wiek. Zleciłem badanie krwi i EKG. Podejrzewam zawał mięśnia sercowego, ale to trzeba potwierdzić badaniami. Pacjent doktora Eryka musi przejść serię badań. Pielęgniarka oddziałowa przynosi kartę nastolatki. Siostra dziewczyny nie zakończyła rejestracji. Dobrze, oczywiście. Zapomniałyśmy tu kilka rzeczy. Idź już do domu. No coś ty, Asia, poczekam tutaj. Ale całą noc byłaś w pracy. Asiu, dzisiaj było lekko. No akurat, wykładałeś ten towar jak zwykle. Troszkę, ale nie był ciężki. No kurczę, nie jesteś moją mamą. Jak coś będę wiedziała, to zadzwonię do ciebie, tak? Asiu, widzę, odzyskujesz siły. Nie wiem, czy się cieszyć. No idź, poradzę sobie. Zostanę. Będziemy pobierać krew. Siostra już może iść, prawda? Kobieta stara się jak może, by zapewnić swojej młodszej siostrze wszystko, czego potrzebuje. Jednak nastolatka nie zawsze potrafi to docenić. Asia mieszkała z mamą pod Przemyślem. Tam skończyła podstawówkę, rozpoczęła gimnazjum i to był okres, kiedy mama się rozchorowała. To był czerniak. Zmarła w ciągu 3 miesięcy. Asia to wszystko bardzo ciężko przeżyła. Wzięłam siostrę do siebie. Ja mam nadzieję, że ona skończy to gimnazjum. Ciężko jej było, ale od jakiegoś czasu jesteśmy już na prostej. Na izbie przyjęć pojawia się wnuczka starszego mężczyzny z podejrzeniem zawału. Dziewczyna jest oczkiem w głowie dziadka. To dla niej wciąż pracuje, prowadząc małą firmę. Chce, by jego wnuczce niczego nie zabrakło. Postanowił też znaleźć jej dobrego kandydata na męża. Ale dziewczyna nie chce słuchać dziadka. Ma swoje zdanie na ten temat. Bardzo się jednak przeraziła, kiedy babcia powiedziała jej, że dziadek jest w szpitalu. A, tak jak moja siostra. Idzie pielęgniarka, może pani zapytać. Rozumiem. Dzień dobry, proszę pani. Chciałam się... Proszę mnie teraz. Mój dziadek Jakub Nasielski jest na tej sali. Chciałam się dowiedzieć... Teraz robimy badanie, proszę pani. Jak skończymy, to zawołam, dobrze? Myśli pani, że to coś poważnego? No wie pani, dziadek ma już swoje lata. A, jest tam takich 2 panów starszych na sali. Jeden w okularach, drugi bez. Dziadek nosi okulary, to będzie pewnie on. To naprawdę, wie pani co, tak żartował dzisiaj z pielęgniarkami. Nie musi się Wie pani pani? obawiać. No tak, to w jego stylu. Przepraszam, pani jest wnuczką pana Nasielskiego, Tak, tak? zgadza się. Zapraszam w takim razie. Dziękuję. Tutaj, proszę. Dzień dobry. Cześć, dziadziu. Kochanie, jak się masz? A co ty tutaj robisz? Babcia mi powiedziała, że tu jesteś. Ale miałem dzwonić. Och, dziadziu, wiem, zawsze niezależny, samodzielny, ale może ci trzeba coś przynieść, gazetę, coś do picia. Zmykaj do nauki. Już się wszystkiego nauczyłam.
A egzamin kiedy masz? W przyszłym Co się dzieje, dziadku? Boli cię coś? Dziecko, to nie jest miejsce dla ciebie. Proszę, idź stąd. Ale jesteś uparty. Mężczyzna chce ukryć przed wnuczką swój ból. Nie chce, by się o niego martwiła. Stanowczo wyrzuca ją z sali. Przepraszam, co się dzieje? Strasznie brzuch mnie rozbolał. Doktorze! Pacjent zgłasza silny ból brzucha. Co się dzieje? Strasznie mnie brzuch rozbolał. Czy to jest taki sam ból jak ten, o którym pan opowiadał? Ten poprzednio był łagodniejszy. Dobrze. Sprawdzimy enzymy trzustkowe, morfologię i CRP. Proszę wyprostować ręce. Niech pan wyprostuje. Boli. Niech pan nie napina brzucha. Muszę to sprawdzić. Wynik EKG. Już moment. W EKG wyszły pewne niepokojące zmiany. Pacjent może mieć zawał albo ostre zapalenie trzustki. Każda z tych sytuacji jest bardzo niebezpieczna dla pacjenta. Teraz czekamy na wyniki badań krwi. Moja mama umarła, a ty jak chcesz sobie robić własne dzieci. Nastolatka robi wszystko, by pozbyć się siostry. Kiedy krzyk nie przynosi skutku, symuluje ucieczkę. Starsza siostra nie podejrzewa, co ukrywa nastolatka. Ręce opadają. No najlepiej trzeba byłoby wziąć i paskiem wystrzelać po tyłku. Ja tu jeszcze muszę trochę zostać. Wnuczka starszego pana jest przerażona tym, że jej dziadek przechodzi zawał. Co on tu robi? W szpitalu pojawia się chłopak dziewczyny. Starszy pan bardzo się zdenerwował jego widokiem. Wnuczka obwinia się za zły stan zdrowia dziadka. Zająć jak najlepiej. Błagam pana. Z iloma mężczyznami spałaś? Tajemnica nastolatki wychodzi na jaw. Dziewczyna jest w ciąży i jest chora na kiłę. Aśka, czy ty się puszczasz, tak? W klatce piecze jak diabli. Doktor Eryk zajmuje się 70-letnim pacjentem, u którego podejrzewa zawał. Ukochana wnuczka mężczyzny bardzo boi się o swojego dziadka. Dziecko, to nie jest miejsce dla ciebie. Proszę, idź stąd. Ale jesteś uparty. Starszy pan usiłuje ukryć przed wnuczką swój ból. Nie chce jej martwić. Zleciłem badanie krwi i EKG. Podejrzewam zawał mięśnia sercowego, ale to trzeba potwierdzić badaniami. Ja jestem siostrą pani doktor. Ona od kilku tygodni chudnie w oczach, boli ją żołądek. Doktor Anna przyjęła na oddział 16-latkę. Starsza siostra opiekuje się dziewczyną po śmierci mamy. Nastolatka robi wszystko, by pozbyć się siostry ze szpitala. Wydaje się, że dziewczyna coś ukrywa. No idź, poradzę sobie. Zostanę. 16-letnia Joanna wciąż wymiotuje. Jej starsza siostra czeka na korytarzu, bo dziewczyna nie chce, by z nią była na sali szpitalnej. Jednak pielęgniarki muszą poprosić ją o pomoc w opiece. Nie ma nikogo? Rodzina Joanny Giemzy. Jestem. O, jest pani. Proszę bardzo. Zostanie pani tutaj z siostrą i pomoże jej. Tak, oczywiście. Miałaś iść do domu? Dziecko, wymiotowałaś już tyle razy, a ja nie mogę cały czas przy tobie siedzieć. Ktoś musi ci pomóc. Przestań histeryzować, Asia. Ale nie ona. Asia, zostanę tutaj z tobą, posiedzę tutaj, no o co chodzi? Nie jestem twoją córką. Ale ja nigdy nic takiego nie mówiłam, Asia. Przepraszam panią bardzo. Zostanę tu. Moja mama umarła, a ty jak chcesz sobie robić własne dzieci. Asiu, ale ty naprawdę potrzebujesz pomocy. Dam sobie radę sama. Asia, zostanę tutaj z tobą. No idź już. Widzi pani, trudno. Chciałam. Przepraszam. Kobiecie jest bardzo przykro. Nie rozumie, dlaczego jej młodsza siostra tak się zachowuje. Nie będę oszukiwać. Z Aśką wcale nie jest łatwo. Jest nieposłuszna, pyskata. No ale co mam jej powiedzieć? Radź sobie? Przecież tak naprawdę ta dziewczyna ma tylko mnie. Pacjent doktora Eryka wciąż bardzo źle się czuje, jednak lekarz nie może postawić diagnozy. Bez wyników badań trudno stwierdzić, czy mężczyzna przechodzi zawał, czy też dolega mu coś innego. Ja wiem, że pana boli, ale nie mamy jeszcze wyników. Ale boli coraz bardziej. Ja rozumiem, ale bez wyników nie jestem panu w stanie nic mądrego powiedzieć. To może jakiś kawał albo żad dla rozluźnienia? Nie, żartów już nie będzie. Ale podam panu kilka leków. One pomogą. Może tak być? Może. Pani Agnieszko? Tak? Proszę podać panu jeszcze leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Dobrze. Wnuczka starszego mężczyzny czeka na informacje o stanie jego zdrowia. Podobnie jak siostra nastolatki. Ma pani może jakiś patent na młodszą siostrę? Wie pani co, ja jestem 11, także nie mogę nic poradzić. A może pani na dziadka upartego jak osioł? Ja nigdy nie miałam dziadka. To sobie chyba nie pomożemy. Przed chwilą wyrzucił mnie z sali. Poważnie, to tak jak i moja siostra. Wie pani co, ona jest tak trudną dziewczyną. Raz jest wszystko okej, a innym razem z niczego. Wojna. Mnie z kolei dziadek zagłaskuje na śmierć. Poważnie, jakbym miała dalej 5 lat. Swoją drogą zaczynam się trochę martwić, to już tyle trwa.
byłam tam, wydawało się, że wszystko z nim jest w porządku. Wnuczka nie wie, że lekarze podejrzewają u jej dziadka zawał. Zdarza się, że bóle brzucha są jednym z jego pobocznych objawów. Siostrzyczko, niech się pani nade mną zlituje. Może tak do piersi by pani przytuliła. Widzę, Niech że się chyba pani nie zlituje. jest z panem aż tak źle, co? Jak? Boli pana cały czas tak samo? No nie będę kłamał, boli. Podamy jeszcze heparynę dożylnie i kwas acetylsalicynowy. Dobrze. Wie pan, to może być od serca. Ja zadzwonię, żeby zakwalifikowali pana jeszcze na koronarografię. A co to jest? Zbadamy panu tętnice wieńcowe serca specjalnym kontrastem. Będzie bolało? Nie, to nie boli. Bardzo ze mną źle, prawda? Powiedzmy, że są to tylko chwilowe trudności. Siostrzyczko, co z tym przytulaniem? Bo te leki nie pomagają. Pomogą niedługo, a obawiam się, że z przytulaniem... Bez tego Nic nie nie wyzdrowieje. Pacjent prawdopodobnie przechodzi zawał serca, a to bardzo poważna sprawa. Chorzy podczas zawału często się denerwują, wpadają w panikę, a to niesamowicie utrudnia nam leczenie. Dlatego poprosiłem pielęgniarkę, żeby dodatkowo podała lek uspokajający. Pacjent doktora Eryka bardzo przejmuje się tym, że może mieć zawał. Mimo to stara się zachować optymizm. Czemu się pan tak smuci? Wie pani, nigdy nie chorowałem. Jeździłem w góry, nad morze, a tu naraz mówią mi, że ja mam zawał. Wszystko będzie dobrze. To jest tylko jedno z podejrzeń. Jeszcze nie jest powiedziane, że to jest zawał. No, najwyżej umrę. Proszę pana, lekarz, który się panem zajmuje, jest naprawdę bardzo dobrym kardiologiem. I jeżeli on mówi, że wszystko będzie dobrze, to ja mu wierzę. Kochanie, mam prośbę. Proszę poprosić tu moją wnuczkę, dobrze? Wiadomo już, że starszy pan będzie musiał pozostać przez kilka dni w szpitalu. Nie chce jednak, by rodzina martwiła się o niego. Przepraszam panią. Proszę, dziadek woła. Nareszcie. Jajo tam można znieść. Słuchaj, słoneczko, ja tu jeszcze muszę trochę zostać. Coś poważnego? Podejrzewają, że mam zawał. Zawał? No ale to jest przecież poważna sprawa. Poważna. Ale musisz powiedzieć babci, uspokoić ją. Mężczyzna chce, by wnuczka okłamała babcię na temat stanu jego zdrowia. Sam nie miał odwagi, by odebrać od niej telefon. Prosi, by to wnuczka do niej zadzwoniła. Dziewczyna obiecała mu, że to zrobi. Nie chce sprzeciwiać się dziadkowi, a informacja o zawale bardzo ją wystraszyła. Oj, dziadziu. Trzymaj się. Zawał? Jestem przerażona. Nie, jestem wściekła. Dziadek ma cały czas jakieś szaleńcze pomysły. Ostatnio wspinał się na skałkach z 20-latkami. Ja nie chcę, żeby położył się w łóżku i oglądał telewizję, ale... No, musi o siebie zacząć dbać. Dziewczyna postanowiła bez wiedzy dziadka porozmawiać z jego lekarzem prowadzącym. Panie doktorze, przepraszam, mogę prosić na moment? Słucham. Mój dziadek właśnie powiedział, że ma zawał. Jakub Nasielski. Proszę, niech pani usiądzie. Proszę panią, pani dziadek prawdopodobnie ma zawał. Zaraz zrobimy mu koronarografię. No wie pan, ale... To jest taki zabieg, który... Dobrze, ale czy on z tego wyjdzie? Czy on będzie sprawny? Proszę mnie posłuchać. Ja rozumiem pani obawy, ale na razie naprawdę nic nie wiemy. Ja nie wiem, czy pani dziadek miał zawał. Na razie jesteśmy w trakcie badań. Dopiero jak będą wyniki, będę mógł pani cokolwiek powiedzieć. Proszę o tym nie myśleć. Przynajmniej na razie. Wie pan, on tylko udaje twardziela. Tak naprawdę jest słaby i wrażliwy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Proszę się nim zająć jak najlepiej. Błagam pana. Dziadek to starszy człowiek. Fakt, zawsze samodzielny, zawsze zaradny, ale to tylko pozory. Tak naprawdę jest wrażliwy i delikatny. Nie chcę go stracić. Doktor Anna Nowicka ma już wyniki badań krwi 16-letniej pacjentki, która zasłabła w izbie przyjęć. A, świetnie, pani doktor, tylko widzi pani, ona nie jest sobą i złości się bardzo, jak mnie widzi. Czy byłaby pani uprzejma powiedzieć mi, co jej jest? Proszę ze mną wejść, to wszystkiego się pani... Dobrze, oczywiście. Zapraszam. Jak tam, Asiu, się czujemy? Ty nie rozumiesz, co ja mówiłam? Ale, Asiu, ja poprosiłam twoją siostrę, żeby tutaj ze mną weszła, bo nie mam zamiaru ani czasu 2 razy powtarzać tego samego, wiesz? Pani doktor, ale ja nie chcę, żeby ona przy tym była. Asia, jestem za ciebie odpowiedzialna, tak? No i co? Jak coś się będzie działo, to zadzwonię do ciebie, tak? Mam telefon. Słuchaj, dziecko. Siostra jest twoim opiekunem prawnym i ja mam w obowiązku powiedzieć jej również, co ci jest. Okej? Tak. No. Zobaczmy. Tutaj masz nieznacznie podwyższoną ilość białych krwinek.
niewielka anemia, hipoglikemia, no i obniżony poziom elektrolitów. Czyli co mi jest? Zakażenie układu moczowego, tak sądzę, stąd te bóle brzucha, nudności. A hipo coś tam? Hipoglikemia jest skutkiem odwodnienia. No i na pewno jeszcze tutaj jest ta wysypka. Niestety dermatolog nie może teraz przyjść, a sądzę, że jest to reakcja alergiczna właśnie. Czyli jakiś antybiotyk z domu? No, antybiotyk, nawodnienie i powinno przejść. Ale jeszcze na wszelki wypadek zrobimy USG brzucha. Po co? Muszę zobaczyć twój pęcherz i nerki, tak? Asia, przestań robić problemy. Pani doktor, ale już pani wie, co mi jest. To proszę mi dać ten lek. Ja naprawdę na baniak już się mogę w domu. Ja rozumiem, ale naprawdę muszę cię zbadać. Muszę zrobić to badanie. Pani doktor, oczywiście, że zrobimy to USG. No, ja myślę. Pielęgniarki przygotują aparat i mnie zawołają, dobrze? Bunt nastolatki przeciwko obecności siostry wciąż przybiera na sile. Dziewczyna bardzo nie chce, by siostra uczestniczyła w kolejnych badaniach, co próbuje przed nią ukryć. Możemy panią przeprosić? Tak, oczywiście. A ty się dokąd wybierasz? Do toalety. No dobrze. Dasz sobie radę sama? Na pewno? Zaczekaj. Nie zamykaj drzwi. No. Doktor Wajman konsultuje się z oddziałem kardiologii w sprawie starszego pana. Lekarze nie mają pewności co do zawału. Niepokoi ich silny ból brzucha, na który uskarża się pacjent. Postanawiają przeprowadzić kolejne badania. Dobra, no to ja będę robić tak, jak ustalaliśmy wcześniej. Na razie. Martwisz się o tę swoją pacjentkę, co? Nie, myślę, że nie jest tak źle. Jeszcze tylko USG dla pewności. Nie uwierzysz, jakiego pacjenta nam wczoraj karetka przywiozła. Facet w piwnicy niszczył pajęczyny, trzymając pochodnie w ręce. W drewnianym domku, wiesz? Jak na to wszystko, to i tak nieźle, bo miał parzenia 1. stopnia. No przecież mógł zginąć na pożarze. No. Znam parę podobnych historii. Wnuczka starszego pana dzwoni do swojego chłopaka. Dziadek bardzo nie lubi jej partnera. Dziewczyna miała nadzieję, że wcześniej czy później dziadek zaakceptuje jej wybór, ale niedawno poprosił ją, by zerwała ze swoim chłopakiem. Nie chciał też powiedzieć, dlaczego tak bardzo naciska na to rozstanie. Nie przyjeżdżaj. Wiesz, że dziadek za tobą nie przepada. Wiesz co, dam ci znać. Zadzwonię, jak będę coś wiedzieć, okej? No to pa. Buziaki, pa. Jak tam te pańskie bóle? Panie doktorze, po tych lekach ustąpiło w klatce piersiowej trochę, ale brzuch nadal boli. Rozumiem. Jest pan dzisiaj na czczo? Śniadanie rano jadł. O, zabolało mocno? Mocno zabolało w tym miejscu. Dobra. Zrobimy panu tomografię jamy brzusznej. A ten korono coś tam? Koronarografia może zaczekać. Teraz bardziej martwi mnie pana brzuch. Pani Agnieszko? Tak? Proszę sprawdzić, czy tomograf jest wolny. Dobrze. Coś długo nie ma pani siostry. Mamy robić badanie i pani doktor czeka. Wie pani co, ma pani rację. Ja pójdę jej poszukać, dobrze? 16-latka wyszła do toalety już prawie pół godziny temu. Zaniepokojona siostra idzie jej poszukać. Wszystko jest już przygotowane do badania USG, które ma przeprowadzić doktor Anna. Aśka? Aśka! Przecież z badaniem na ciebie czekają. Asia, gdzież ona poszła? Przepraszam panią bardzo, czy nie widziała pani młodej dziewczyny, blondynki w czerwonych spodniach? Oj, nie widziałam, na pewno nie przechodziła tędy. Dziękuję Na pewno. bardzo. Przepraszam bardzo, nie widziała pani mojej siostry? Miała tylko do toalety wyjść. Nie Nie widziałam. wiem, gdzie ona jest, a z badaniem już pani doktor na nią czeka. Przykro mi, ale proszę szukać. Nie wiem. Dziękuję pięknie. I jak? Niestety nie wiem, gdzie jest moja siostra, nie ma jej. W takim razie proszę mi dać znać, jak się znajdzie. Tak, dobrze? oczywiście. Kobieta dostaje SMS-a od swojej siostry. Wie pani, co napisała moja siostra? Jestem już w drodze do domu, sama sobie poradzę. Nie podobało jej się u nas. Wie pani co, gdyby głupota miała skrzydła, to nie wiem, chyba moja siostra unosiłaby się ze 3 metry nad ziemią teraz. Ręce opadają. No najlepiej trzeba byłoby wziąć i paskiem wystrzelać po tyłku. No ale co mam zrobić? No pojadę tam do niej. Może faktycznie jeszcze wezmę jakąś receptę na ten antybiotyk. Pani rusza? Doktor Anna na wszelki wypadek wypisała receptę dla zbuntowanej nastolatki i zajęła się innym pacjentem.
Jednak niespodziewanie uciekinierka ponownie pojawia się w sali. Wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Dobra, tak. Usiądziesz sobie, chodź. Pani doktor, mamy zgubę. Wszystko w porządku? Doktor, bo ja mogę być w ciąży, bo ja od 3 miesięcy nie miałam okresu. To wyznanie pozwala doktor Annie na postawienie diagnozy. Przypuszcza, że dziewczyna zaraziła się kiłą. Choroba weneryczna jest też zagrożeniem dla życia lub rozwoju płodu. Doktor, ale moja siostra się o tym nie może dowiedzieć. Pani jej powie, że wszystko jest okej w tym badaniu, prawda? Wiesz co, jeżeli będzie wszystko dobrze, to tak. No a jeśli nie, to bardzo mi przykro, ale ty jesteś niepełnoletnia, siostra sprawuje nad tobą opiekę, tak? Ale nie myśl teraz o tym, dobrze? Połóż się spokojnie i się nie stresuj. Rzeczywiście jesteś w ciąży. Jezu, nie wiem z kim to dziecko. Moja siostra naprawdę się o tym nie może dowiedzieć. Posłuchaj, odpowiedz mi na bardzo ważne pytanie, dobrze? Z iloma mężczyznami spałaś? Pani nie będzie na mnie krzyczeć. No nie będę krzyczeć, to jest dla mnie bardzo ważne, wiesz? Ja chcę cię wyleczyć. Z kilkoma. I nie miałaś od 3 miesięcy okresu, prawda? Tak mówiłaś. No tutaj widzę, że dziecko jest troszeczkę za małe i łożysko jest zbyt duże. Nic nie rozumiem. A słuchaj, powiedz mi, wypadają ci włosy? Tak. A oprócz tych problemów z włosami i wysypki na rękach i dłoniach, masz jeszcze jakieś zmiany skórne? Ja mam coś tam, ale się samo zagoiło. Dawno? 2-3 miesiące temu. No niestety, w tej chwili wygląda to bardzo niedobrze. Podejrzewam chorobę weneryczną, a konkretnie kiłę. I bardzo boję się o jej dziecko, ponieważ zakażenie kiłą niestety najczęściej prowadzi do śmierci maluszka. Wiadomo już, jak straszne informacje nastolatka próbowała ukryć przed siostrą. Tymczasem wnuczka starszego pana jest już po rozmowie z babcią. Powiedziała jej, że wszystko jest w porządku i pewnie lada moment dziadek wyjdzie ze szpitala. W izbie przyjęć niespodziewanie pojawia się chłopak dziewczyny. Prosiłam cię, dziadek nie chce, żeby ktokolwiek wiedział, że tu jest. Kiciu, przecież nie mogłem cię zostawić samą w takiej chwili. Jakby na przekór jej słowom, w tym momencie pielęgniarki wiozą dziadka dziewczyny na badanie. Przepraszam cię, ja tylko jemu Co powiedziałam. on tu robi? Jak się pan czuje? Świetnie, kwitnąco, bo co? Dziadziu, Dobrze, Jedźcie już, bo nie Proszę się wytrzymam. rozejść, jedziemy na badania. Ale nie przejmuj się, no. źle, że cię widział. One się teraz muszą tylko na siebie uważać. Przecież nie mogłem cię zostawić samej w takiej chwili, no. Za kogo ty mnie masz? Jesteś kochany, ale jak ja teraz to wytłumaczę dziadkowi? Chodź na kawę. Źle się stało. Krzysiek niepotrzebnie przyjechał. Wiem, chciał dobrze, ale dziadek go nie lubi. Kiedyś ścieli się o jakąś bzdurę. Minęło tyle czasu, myślałam, że już im przejdzie. A jest jeszcze gorzej. Dziadek nawet poprosił mnie, żebym z nim zerwała. No jest trochę niezręcznie. Ale co ja mam zrobić? Dlaczego mam się ukrywać ze swoją miłością do Iwony? Kocham ją i jesteśmy razem. Niech to dziadzio lepiej w końcu zaakceptuje. Niestety starszy pan nie ma zamiaru zmienić zdania na temat chłopaka swojej wnuczki. To gad, nie człowiek. Muszę jej o wszystkim powiedzieć. Musi pan się uspokoić. Jak się mam uspokoić, kiedy wnuczka wychuchana nie potrafi tego gada, kopnąć w żyć? Wygląda na to, że dziadek dziewczyny wie coś złego na temat chłopaka, ale z jakichś powodów nie powiedział o tym wnuczce. Nie jest łatwo, panie doktorze. Ja wiem, że nie jest łatwo. Wszystko będzie dobrze. Ale jak pan będzie tyle mówić, to będziemy to badanie powtarzać w nieskończoność. Łatwo panu mówić. No dobrze, już się uspokajam. No, zaczynamy. No i niespodzianka. Myślałem, że pacjent ma zawał, może trzustka, a tymczasem okazało się, że to zapalenie wyrostka robaczkowego. Nieprawidłowości w EKG i bóle w klatce piersiowej mogły pochodzić również stąd. No to zajmiemy się wyrostkiem.
Do szpitala wraca siostra nastolatki w ciąży. Jest bardzo zdenerwowana. W drodze do domu kobieta dostała kolejnego SMS-a, którego dziewczyna wysłała jej przypadkowo i z którego dowiedziała się, co próbowała ukrywać jej siostra. Przepraszam bardzo, moja siostra wróciła, prawda? Tak, jest w środku. Można wejść? Proszę. Dziękuję. Aśka? Co to ma być? Ale ja jestem w szpitalu, bo któryś sprzedał mi ciążę bądź kiłę? Do kogo miał być ten SMS? Do Pauliny? Agaty? A może do Anki? A może do jakiegoś Alfonsa? Pomyliłam się, no. Wiem, że się pomyliłaś. Nie interesuje mnie. Nie interesuje mnie, do kogo chciałaś wysłać tego SMS-a. Ale to, co jest w nim napisane. Aśka, czy ty się puszczasz, tak? No kurde. Stąd te kosmetyki, które masz za łóżkiem w domu? Ja myślałam, że może je kradniesz, ale nie, ty kupujesz je za swoje, tak? Nie rób scen, proszę cię. Haruję jak wół, żeby nam było dobrze. Ty zawsze szerpiesz się, że drogo, że ty kupujesz najtańsze rzeczy. Robię, co mogę, Asia. Dlaczego ja też tak mam żyć? O, gratuluję ci. Wybrałaś sobie o wiele lepsze życie. Mama byłaby z ciebie na pewno dumna. Myślałam, że już mnie nic nie zaskoczy. Moja siostra to dziwka. Bo jak to inaczej nazwać? Ona ma dopiero 16 lat. 16. I ja jestem za nią odpowiedzialna. Boże, jak ja mogłam tak nawalić? Wnuczka starszego pana chce, by dziadek zaakceptował jej wybór. Nie zdaje sobie sprawy, jaki naprawdę jest jej chłopak. Powiesz jej? No ale chyba panu się coś poprzedstawia od tego zawału. Więc ja nie mogę na nią teraz patrzeć. Kobieta nie może pogodzić się z tym, że jej siostra się sprzedawała. Bardzo zabolało ją, że młoda dziewczyna wydaje się też w ogóle nie żałować tego, co zrobiła. 16-latka jednak rusza sumienie i chce pogodzić się z siostrą. Nie. Krzysiek jest menadżerem w firmie farmaceutycznej. Na willę w Mężczyzna decyduje się, by powiedzieć wnuczce prawdę. I tak długo zwlekał, żeby mi to powiedzieć. Nie chciał mnie ranić. Czy kobieta będzie w stanie wybaczyć swojej siostrze? Ty ja chcesz sobie rodzić własne dzieci. Tajemnica, którą nastolatka próbowała ukrywać przed siostrą, wyszła na jaw. Okazało się, że dziewczyna sprzedaje się, jest w ciąży i zaraziła się kiłą od swoich partnerów. Będę krzyczeć, to jest dla mnie bardzo ważne. Czy ty się puszczasz, tak? No kurde. Ona ma dopiero 16 lat. 16. Parę dni temu to mnie tak... Doktor Eryk prowadzi pacjenta z podejrzeniem zawału. Starszego pana nie odstępuje ani na krok ukochana wnuczka. Śniadanie rany. O, zabolało mocno? Co on tu robi? Jak się pan czuje? Starszego pana zdenerwowało pojawienie się w szpitalu chłopaka wnuczki, którego nie cierpi. Dziadek nawet poprosił mnie, żebym z nim zerwała. Dziadek dziewczyny oczekuje na operację wyrostka. Wnuczka chce pogodzić dziadka i chłopaka, bo na obu jej zależy. O, Cześć. Słuchaj, Krzysiek naprawdę nie chciał źle. To moja wina. On chciał pomóc, a ja zadzwoniłam może niepotrzebnie. Dobrze zrobiłaś. W trudnych sytuacjach rodzina powinna trzymać się razem przecież. o jakiej ty rodzinie mówisz? Co ty możesz zaproponować mojej wnuczce? Kochamy się i to jest najważniejsze. To powiedz nam, gdzie pracujesz. Krzysiek jest menadżerem w firmie farmaceutycznej. Na willę w Zakopanem. Powiesz jej, czy ja mam to zrobić? Co się dzieje? On pracował jako barman przez pół roku, ale ta praca mu się znudziła. I teraz siedzi na garnuszku mamusi, która ma małą rentę. Ale ja byłam u niego w firmie. Oszukał cię. A ta blondyna, z którą cię widziałem ostatnio, Jaka blondyna? powiesz jej? No ale chyba panu się coś poprzedstawia od tego zawału. Mógł mnie pan spotkać, ale byłem tylko ze znajomą. I z każdą znajomą się całujesz na ulicy? Nie słuchaj go, on kłamie. Ciebie ma słuchać oszuście jeden? Wynoś się stąd, bo jak wstanę, to zobaczysz, co z tobą zrobię. Dziadziu, proszę cię, nie nerwuj. Krzysiek, idź stąd, proszę cię. Ale Iwonka, no... Idź stąd. Dziewczyna wyprasza swojego chłopaka.
Nie chce bardziej denerwować dziadka. To, co usłyszała przed chwilą, też nią wstrząsnęło. Będzie musiała się zastanowić, komu w tej sytuacji bardziej ufa. Nie denerwuj się. Teraz nie możesz się denerwować. Sala operacyjna jest już gotowa, muszę panią przeprosić. Trzymaj się, Do zobaczenia. trzymaj się. Dziadek i tak długo zwlekał, żeby mi to powiedzieć. Nie chciał mnie ranić. Teraz jest najgorszy moment. Nie może się denerwować. A ja zamiast zafundować mu spokój, to po prostu szkoda gadać. A niech sobie zje tę swoją wnusię. Rozpieszczona panna, że mnie nieraz szlak trafiał. Detektyw z Koziej Wólki. Wtedy na ulicy za późno go zobaczyłem. No i stało się. Myślałem, że mnie poznał, bo siedział cicho. A tu masz. Nastolatka w ciąży czeka na przeniesienie na oddział zakaźny. Jedziemy na oddział zakaźny, mają tam wolne łóżko. Co mi tam będą robić? Wiesz co, potwierdzą zakażenie, no i będą cię leczyć. Dziecko? No to musisz z lekarzem porozmawiać. Można je zobaczyć? A ty miałaś robione badanie USG, tak? Tak, i pani doktor coś tam drukowała. A to sprawdzę, poczekaj. Są wyniki, Asi? Tak, są USG? tutaj gdzieś. Aha, jest. Dobra. Są. Wszystko widać, zobacz. Ma główkę, brzuszek, nóżki. A, tu widać rączkę na tym drugim. Śmieszny, fajny. To chłopczyk czy dziewczynka? A, to jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć. Widziała gdzieś pani moją siostrę? Nie. A poszuka jej pani. Proszę. Może pali na zewnątrz. Dobrze, to zaczekasz momencik. Ja zawołam siostrę. Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, że Kiła zagraża jej dziecku. Jednak wie, jaki ból sprawiła swojej siostrze. Boi się, że kobieta nie będzie chciała z nią rozmawiać. Ma nadzieję, że pielęgniarce uda się ją przekonać. Przepraszam. Wszystko w porządku? Moja siostra się sprzedaje. Ja prosiła, żeby pani do niej przyszła. Więc ja nie mogę na nią teraz patrzeć. Ona ma 16 lat i robi same głupoty. Ja nie chcę się wtrącać, ale ona potrzebuje kogoś mądrego, kto nią pokieruje. Proszę do niej pójść i z nią porozmawiać, dobrze? Proszę. Może pani dać mi jeszcze chwilę? Kobieta musi uporać się z tym, co ją spotkało. Młodsza siostra tak bardzo ją zawiodła, ale też jest najbliższą jej osobą, której teraz trzeba pomóc. Patrz. Asia, ty jesteś chora na Kiłę. Takie halo? Tak, Asia, to takie halo. Wiem, może miałaś skromne życie. Ciężko bez mamy, mało zarabiam. Ale ty dla pieniędzy. No, wiem, że źle zrobiłam, ale co mam jeszcze powiedzieć? Asia, źle zrobiłaś? Z SMS-a, którego wysłałaś, w ogóle nie wynikało, że tak się czujesz. Napisałam do Pauliny, żeby uważała. Żeby uważała. Lepiej powiedz, że ci przykro, że więcej tego nie zrobisz. Chyba wiadomo, że więcej tego nie zrobię. Co mam jeszcze powiedzieć? Mam się wychłostać? Dobrze. Dobrze. Jakoś sobie poradzimy, tak? Urodzisz to dziecko. Nie wiem, ja mogę więcej pracować. Jakoś damy sobie radę. Dobrze? Zapis ze szpitala, proszę. Kilka dni po operacji wyrostka starszy mężczyzna wychodzi ze szpitala. Czuje się już bardzo dobrze. Badanie serca też nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Żona zamierza twardo pilnować, by starszy pan trzymał się zaleceń lekarzy. Wnuczka zerwała ze swoim chłopakiem, choć nie było jej łatwo. Uwierzyła, że dziadek powiedział jej prawdę. Wie, że nigdy by jej nie skrzywdził. Dobrze. Wracam do życia i do pracy. A ten łobuz niech się trzyma od mojej wnuczki z daleka, bo moja Iwonka to wspaniała dziewczyna i na pewno znajdzie odpowiedniego mężczyznę. Dziadek już na szczęście żartuje, jak zwykle. A Krzysiek dzwonił do mnie kilka razy. Próbował powiedzieć, że to wszystko nieporozumienie, że źle wyszło. Ale ja już mu dziękuję. 16-latka jest na oddziale zakaźnym w klinice ginekologicznej. Mimo wysiłków lekarzy jej ciąży nie udało się uratować.
Siostra dziewczyny codziennie przychodzi do szpitala. Stara się też, by gimnazjalistka nie narobiła sobie dużych zaległości w szkole. Pożycza zeszyty od jej koleżanek i rozmawia z nauczycielami. Ale dziewczyna nadal jest zbuntowana i nie bardzo ma ochotę na naukę. Jej siostra jednak nie poddaje się. Nie będę nic robić. Zrobimy razem, wszystko będzie dobrze, okej? Pewnie, że tego wszystkiego nie chciałam. Pewnie, że wstyd. Kaska jest nawet w porządku. W ogóle o tym nie mówi, no i dobrze. Przegięłam. Naprawdę przegięłam. A dziecka, no trochę szkoda. Cóż powiedzieć. Staram się to wszystko jakoś teraz połatać. Mam siostrę młodą i nie za mądrą, ale to jedyna rodzina, jaką mam. I mam nadzieję, że siostra w końcu zmądrzeje. Na lotnisku zasłabł jeden z pasażerów. Niestety w karetce jego stan bardzo się pogarsza. Lekarze nie wiedzą, co mu jest. Ciśnienie 140/96, podaliśmy mu płyny. Okazuje się, że mężczyzna jest w trakcie rozwodu, a podczas pobytu w Hiszpanii związał się z inną kobietą. Tymczasem do szpitala dociera jego żona. Bardzo, o co ci właściwie chodzi? A od kiedy to my jesteśmy na ty? Pacjentką doktora Eryka jest 15-letnia modelka, która cierpi z powodu silnego bólu brzucha. Dziewczyna jest przerażona, bo następnego dnia ma ważny casting. Mary, dzwonią z agencji, pytają o jutro. Mary nie odpuści sobie tego castingu. Taka szansa nie zdarza się codziennie. Okazuje się, że modelka poddaje się niebezpiecznym zabiegom odchudzającym, ale nie przyznaje się do tego lekarzom. Mogę panią na chwileczkę poprosić? Tak. Tymczasem stan pacjenta zabranego z lotniska stale się pogarsza. Jego żona musi odnaleźć kobietę, z którą był na wakacjach. Wiesz co? Zobaczymy, kogo Krzysiek będzie wolał przy swoim łóżku.